zwiedzenia, pewnie bardzo wartym zwiedzenia. Mimo tego, że chodniki tam są stworzone tak, żeby po prostu po nich nie chodzić. Takie przynajmniej ja odniosłem wrażenie. To jednak jest to miasto takie pełne rzemiosła. Jest tam dużo rzeczy rzemieślniczych. Dużo rzeźb, dużo rzeczy z drewna i z betonu i z kamienia tam jest wykonywanych. I po części jest to taki babski raj, bo jest tam bardzo dużo ciekawych sklepików w fajnej aranżacji. Także będziecie na Bali, to Ubud fajnie odwiedzić. Niestety jest to bardzo hałaśliwe też miasto. Ja miałem nocleg przy bardzo hałaśliwej ulicy i nie było to aż tak bardzo przyjemne. Ale zwiedzenie tego miasta na 1-2 dni jest naprawdę warte. Jak będziecie szukać noclegu w Ubudzie, to szukajcie, żeby było po prostu oddalone od głównych ulic, bo tam jest naprawdę dość głośno. A ja już jestem w Kuala Lumpur w Malezji, także zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam. Klimatyzacji nie żałują w metrze Kuala Lumpur. Moim zdaniem za zimno, bo nie wiem, 18 na 16 stopni może jest nastawione. Człowiek wchodzi jakby, nie wiem, do zamrażarki wchodzi w pizdu. Taki jest widok z hostelu na Kuala Lumpur. Widok może być. Z hostelem trochę dałem ciała, bo sądziłem, że trochę lepsze warunki są. Ale nie narzekam ogólnie. Przynajmniej staram się nie narzekać. Może być, co? No, 32 piętro. Du nicht auch mal hier? Oder denk ich's nur so? Warst du nicht auch hier im Park spazieren? Mit den Rosen und den Tieren und dem Fuchs Rosalie? Khao Kar Chan, czyli chińska jadłodajnia z gwiazdką Michelina. Znajduje się w starym mieście Chinatown w Kuala Lumpur. Żarcie typowo azjatyckie, ale wygląda na dość ciekawie podane. No i estetycznie w porównaniu do niektórych restauracji, które można spotkać na Chinatown, czyli chińskim mieście w Kuala Lumpur. Niektóre są tak jak to zwykle bywa w Azji, obskurne i śmierdzące. I jest gorąco na ulicy. I tutaj jest klimatyzacja, dość estetycznie. Na tej uliczce na Chinatown na pewno znajdziecie dużo ciekawych knajpek. Tak jak ta z jedną gwiazdką Michelina, czyli chyba najtańsze żarcie według Michelina. Ale oprócz tego jest naprawdę dużo ciekawych restauracji i jadłodajni, które w porównaniu do tego, co widziałem wczoraj na dzielnicy hinduskiej, czyli Małe Indie, no to tutaj jest zdecydowanie lepiej. Małe Indie z pewnością są dobre do odwiedzenia, ale jeżeli chcecie dobrze zjeść i w dobrych warunkach i za dobrą cenę, to na tej ulicy w małych Chinach, w Kuala Lumpur na pewno coś znajdziecie. Wczoraj zapłaciłem na hinduskiej dzielnicy
10 lokalnych, 10 lokalnych, kurde, dukatów za zimny ryż i kości od... Miało być trochę mięsa z tego, z lamp, kurde. Miało być trochę mięsa z cielęciny, ale dostałem tylko kości i zimny ryż za ponad 10. Tutaj za 9 można się najeść i to dość solidną porcją. W dobrych warunkach, także omijajcie Little India, będziecie w Kuala Lumpur, to wpadajcie tutaj na tę ulicę, bo jest naprawdę, jest ok. Warte polecenia. Pozdrawiam. Kolejki naziemne w Kuala Lumpur to trochę obskur, moim zdaniem, ale metro, kurde, na propsie, tak same prawie jak metro w Singapurze, czyli przestrzenne, czyste, no i przyjazne w podróżowaniu. Warst du nicht auch mal hier? Oder denk ich nur so? Warst du nicht auch hier im Park spazieren? Und die Luft über den Dächern war noch ganz verhangen von den Düften der Nächte davor, als wir im Park spazieren gegangen sind, Rosalie. Wo sind die großen? It's a Thuggee ceremony. They're worshiping Kali. Have you ever seen anything like this before? Nobody's seen this for 100 years. Nic tylko powiedzieć, oddajcie jaskinie hinduscy bogowie. Sejf straszny. Oj kurde. Taka ładna jaskinia musiała być. Mit den Großen und den Tieren und dem Fuchs. Rosalie, Rosalie. Ogólnie jak sami widzicie, ta jaskinia jest imponująca jako naturalne zjawisko. Ale kurde, świątynie hinduskie i cały ten syf, który tu jest wokół, to jest po prostu tragedia, no. To wszystkie śmiecie to ponoć małpy rozrzucają, ale... Oj. Syf maksymal, kurde. Syf maksymalny i w dodatku śmierdzi. Śmierdzi nie tylko klocem, ale ponoć i mlekiem, kurde. Stęchniałym. Chociaż ja tego mleka zbyt nie czuję, ale bardziej czuję kloca. Miejsce pewnie warto odwiedzenia, jak będziecie w Kuala Lumpur. No, ale myślę, że większość osób będzie miała podobne zdanie. Pewne zjawiska, które obserwuję, powstrzymują mnie od podróży do Indii. Zbieram się, żeby tam odwiedzić tę Indię. Zbieram się, żeby odwiedzić tę Indię, ale jakieś pewne zjawiska kulturowe, które obserwuję w poszczególnych państwach, jakoś mnie do tego zniechęca. Też ten cały syf mnie, kurde, przerażał. Wkurwiałby mnie, co to dużo gadać. Tak wygląda widok na nocny Kuala Lumpur. Na nocny miasto Kuala Lumpur.
być, trochę jak Las Vegas, nie? Tam światełka migają. Tutaj reklama. Takie rzeczy. Intro 32. Moja podróż dwutygodniowa podróż po Azji dobiega końca. Fajnie było zobaczyć Kuala Lumpur. Cieszę się, że zobaczyłem to miasto. Było nawet ciekawe. Jedyny niuans był taki, że gdzie nie wyszłem, zawsze wylądowałem w centrum handlowym. Czyli to podobna sytuacja do Hongkongu, bo w sumie co przecznica jest jakieś centrum handlowe i to dość bardzo rozległe. Ale ogólnie miasto ma ciekawy klimat, szczególnie nocą. Dużo jest ciekawych, podświetlonych budynków i robi to naprawdę efekt. Nie wiem, czy mógłbym zamieszkać w takim mieście, ale odwiedzić na pewno Kuala Lumpur wypada. Szczególnie te budynki bliźniacze Petronas, które są dalej najwyższymi budynkami świata, bliźniaczymi budynkami, wieżami, a wybudowane zostały dość niedawno, bo w 1998 roku, czyli niecałe 2 dekady temu. Autobus z Kuala Lumpur do Singapuru bardzo komfortowy, jak widzicie. Dużo miejsca. Są zasłony, trochę jak w cygańskim raju. Ale komfort jest i jak będziecie podróżować pomiędzy Kuala Lumpur a Singapurem, to wybierajcie autobus, bo jest cenowo bardzo tanio. Jeżdżą prawie co 20 minut czy co pół godziny. Bilet nie trzeba rezerwować przez internet, można bilety wykupić bezpośrednio na dworcu. Jest tam taki centralny system biletowy, gdzie w kasie sprzedają bilety do każdego przewoźnika, czyli w porównaniu do krajów, w których żeby kupić bilet trzeba pójść do danego przewoźnika. W Kuala Lumpur jest to załatwiane w jednej kasie. Także nie musicie się martwić rezerwacjami czy kupowaniem przez internet, a wszystko możecie załatwić na miejscu. Także pozdrawiam z Kuala Lumpur, a raczej już prawie Singapuru. Na razie. Warst du dich auch mal hier? Oder denkst du? Drobne sprostowanie co do jaskiń Batu. Odwiedzałem te jaskinie akurat tydzień po dość ważnym święcie dla hinduskiego odłamu religijnego, a mianowicie Thaipusam, który jest poświęcony dla Boga wojny, czyli Murugana, tak jak świątynie Batu, które są zbudowane, które są poświęcone tej oto personifikacji w hinduizmie. Jest to najpopularniejsze miejsce w Malezji do świętowania tego i które odwiedza tysiące pielgrzymów. Czyli coś w porównaniu do drogi chyba ciernistej, czy coś w tym rodzaju dla religii katolickiej.
lecturer. Enggak asik kering ya? Nie ma jak hinduscy bogowie. Śmierdzi wszędzie klocem, kurde. Śmieci w chuj. Ale nic, ale módl się, człowieku. Ja pierdzielę. Tragedia ogólnie rzecz biorąc. Małpy biegają. Syf, że chuj. Ale o, proszę bardzo. Pomodlić się trzeba, oczywiście. To jest wejście do Batu Caves, czyli jednej z atrakcji w Kuala Lumpur. Na obrzeżach Kuala Lumpur ogólnie. Pani siedzi za telefonem, wali ciula. Syfu w chuj i tyle. Tylko wszystko w tym, że to nie jest za darmo, to jest płatny wstęp ogólnie tutaj. A syf jest kurwa jak jakiś nie wiadomo co. Miejsce to jest ogólnie dla hinduskiego boga wojny i coś tu musi być, bo od razu tu jestem i dostaję normalnie kurwicy. Kurwicy, że wszystko mnie wkurwia, ale to jest tylko chyba i wyłącznie dlatego, że syf jest kurwa nie do wytrzymania. Śmierdzi, brudno kurwa i tyle. Ja pierdolę. Brak słów normalnie, brak słów.